Witajcie, moi drodzy. Pośród wszystkich instynktów, które posiadam, jest jeden, który darzę szczególnym sentymentem. A jest to on, Garmin Instinct pierwszej generacji. Zapraszam na film. Garmin 1 Instinct, oczywiście Solar, no bo innych zegarków to raczej nie używam. Moi drodzy, z tym zegarkiem moja przygoda rozpoczęła się w ubiegłym roku. Tak naprawdę było to w środku lata. Powiem Wam szczerze, ja nie byłem przekonany do tego zegarka. Mówię sobie, ach, jakaś tam smart zabawka, przecież to tylko smartwatch. Nie. Okazało się, że to nie jest wcale tylko smartwatch. To jest naprawdę fajny sprzęt, który naprawdę można zabrać ze sobą na wyprawy. Naprawdę jest przydatny i pokazuje naprawdę dobre dane. Tymi zegarkami, no po prostu nie polubiłem się z tymi zegarkami. Nie mówię o Garminie, w ogóle z tymi wszystkie smartwatche, jakie bym w życiu nie miał, po prostu z nimi się nie polubiłem. Co mnie w nich denerwowało? Bateria. Trzeba przecież to ładować, tak? No bardzo często, bo przecież trzeba to ładować nawet co kilka dni. Ale chyba nie tędy droga, żebym ja ładował zegarek tak jak telefon, czasem o nim zapomniał. I co? Chcę zegarek wykorzystać, potrzebny mi jest do odczytu danych na wyprawę, czy nawet do pracy, zabrać go ze sobą, ale nie mogę go użyć. Dlaczego nie mogę go użyć? Bo jest rozładowany, nie? I to była ta bolączka tych właśnie współczesnych zegarków typu smart, które mnie osobiście odrzucały od tego właśnie typu zegarków. Ale Garmin przekonał mnie bardzo pozytywnie co do siebie, jeśli chodzi o to. Ponieważ ten zegarek, akurat jeśli chodzi o Garmina Instincta 1 w wersji Solar, on ma większy akumulator. 1 bez Solara ma mniejszy akumulator. Może to nie są duże wielkości, ale jednak mają pewne znaczenie, jeśli chodzi o czas pracy tego zegarka na baterii, no po prostu na naładowaniu, ponieważ ten zegarek posiada oczywiście gniazdo i możemy go naładować normalnie kablem z komputera poprzez złącze USB. Ale moi drodzy, powiem Wam tak. Po prostu kolega mnie namówił na ten zegarek. Po dłuższej rozmowie tak naprawdę z kolegą, no, można tak powiedzieć, że jednak mnie przekonał, że te smarty to nie są wcale takie byle co, żebym ja jednak zaufał, że Garmin jest naprawdę świetnym zegarkiem. No mówię, no dobra, co mi szkodzi? No i padło na Instincta 1. To było oczywiście, zegarek był w camo. Był to zegarek nowy. Oczywiście już go nie posiadam, ponieważ teraz posiadam Garmina Instincta 2X Solara, o którym będzie film niedługo. Ale dzisiaj rozmawiamy o 1, ponieważ to jest zegarek z wielkim, a wręcz ogromnym sentymentem, bo to mój pierwszy taki rasowy Garmin, dzięki któremu no, otworzyła się po prostu moja miłość, moje uczucie do zegarków Garmina. Rzeczywiście te zegarki mają sens. Ale nie mówię tego specjalnie, żeby Was do tego namawiać. Po prostu mówię z własnej perspektywy zwykłego, przeciętnego użytkownika tego typu zegarku. Moi drodzy, zegarek Garmin Instinct posiada czujniki, kompas, wysokościomierz, oczywiście barometryczny,
Co za tym idzie, również posiada barometr oraz posiada oczywiście temperaturę, czyli termometr, pomiar temperatury. I teraz tak, jeśli chodzi o funkcję smart, no to wiadomo, mamy ich mnóstwo. Przede wszystkim ten zegarek ma menu w języku polskim. To też jest bardzo duży plus. Tylko ogólnie, że jest wiele smartwatchy chińskich producentów, którzy mają te spolszczenia naprawdę byle jak zrobione. Jeśli nawet są te spolszczenia, to są tak byle jak, że głowa mała. A nawet w niektórych modelach ich po prostu nie ma. Ale to już nie będziemy mówić tu o byle czym, bo my rozmawiamy tutaj o rasowym zegarku, który jest naprawdę świetny. I teraz Wam powiem, o co chodzi. Przede wszystkim, dlaczego jedynka, a nie 2X przykładowo, nie? No jeszcze wtedy, kiedy ja kupowałem jedynkę, to o 2X nawet nie było mowy, że w ogóle będzie istniał, ponieważ jeszcze go nie było na świecie. Ale moi drodzy, dlaczego jedynka, a dlaczego dwójka? Dlaczego mogą niektórzy z Was wybierać jedynkę i dwójkę? A mianowicie dlatego, że właśnie rozmiar. Jedynka, Garmin jedynka jest mała. Znaczy mała, no zaraz Wam podam dokładne wymiary, ale nie jest na tyle duża, żeby komuś to nadmiernie mogło przeszkadzać. Jeśli chodzi o Garmina 2X, no on jest zdecydowanie większy i zdecydowanie lepiej leży na ręku oraz można na nim odczytać zdecydowanie większą ilość danych, co wielu osobom też odpowiada, ale dla wielu osób również może być tą wadą, ponieważ nie lubią nosić jakichś tam, nie wiem, po prostu dużych zegarków, ale też nie mówię, że ogromnych, ale dużych. W moim przypadku ja uwielbiam duże zegarki, dlatego przesiadłem się z jedynki na 2X jak najszybciej tylko mogłem. To tak to, moi drodzy, wyglądało w moim przypadku. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć na temat Garmina Instincta 1? No, funkcje smart, no, multum, masa funkcji, menu w języku polskim, czyli tak, od pogody, po fazy księżyca. Można doinstalowywać aplikację, tylko uwaga, w Garminie Instinctie 2, a ja trzymam Garmina Instincta 1. Właśnie tym Garmin Instinct 1 różni się od Garmina Instincta 2 praktycznie to samo, ale ma ograniczoną ilość tarcz widgetów i nie możemy dogrywać aplikacji oraz dodatkowych tarcz ze sklepu Garmina. Rozumiecie, o co chodzi? Właśnie w takim oto tak to wygląda. Przede wszystkim Garminy, wszystkie zegarki, czy Fenixy, czy Instincty, czy też Epixy, czy też inne rodzaje Garminów. No przede wszystkim są to zegarki sportowe, moi drodzy. Czyli tak, multum, masa dyscyplin sportowych, od rowera, bieżni, bieganie, nawet grę w golfa. Moi drodzy, tu jest masa wgranych dyscyplin sportowych. To są naprawdę świetne zegarki. I teraz, co ciekawe, pokazują bardzo fajne i przybliżone do rzeczywistych danych. Naprawdę nie można tutaj narzekać. A ja tak idę i mówię Wam o tym zegarku, aż mi ręce zmarzły. No niestety mamy zimę, ale widzicie, jak ja się dla Was poświęcam, żeby nagrywać filmy dla Was o zegarkach.
A jakie mieliśmy rodzaje i wersje kolorystyczne tych oto fajnych zegarków Garmina Instincta 1? No spójrzcie. Jeśli chodzi o baterię tego zegarka, moi drodzy, to ładujemy go poprzez kabel USB z komputera najlepiej, bo ja tam raczej nie polecam korzystać z ładowarek różnych typów, aczkolwiek to nie powinno mieć znaczenia, ale ja bym nie polecał. Jeśli go ładujemy poprzez USB, to powiem Wam szczerze, że w trybie po prostu spoglądania na godziny, w trybie normalnego odczytu niektórych funkcji zegarka, czy też powiadomień Bluetooth, zegarek wytrzymuje naprawdę długo, bo naprawdę on około wytrzymuje, żeby Was nie skłamać, miesiąca. Bo ja w tym momencie mam 2X, ja już tego zegarka tak nie korzystam, więc też nie chcę Was wprowadzić w błąd, ale na pewno koło miesiąca ten zegarek bez problemu wytrzyma w takim trybie swobodnym. Natomiast w trybie katowania, czyli ostrego korzystania z GPS-u, to mi się wydaje, i dyscyplin, i korzystania z dyscyplin sportowych, to mi się wydaje, że ten zegarek powinien około nie wytrzymać. Natomiast jeśli jest nowy, no wiadomo, że jeżeli będzie już w pewnym, na przykład będzie miał 2 lata, czy będzie już ta bateria intensywnie użytkowana, no to wiadomo, że mogą to być okresy dość krótsze, ale słuchajcie, jak na miesiąc czasu, bo na przykład powiem Wam na przykładzie 2X, którego mam w tym momencie, ja w trybie odczytu godziny i w trybie po prostu, no czasami spojrzenie na jakieś dane odczytu niektórych danych, 3 miesiące, czy wyobrażacie to sobie, 3 miesiące na jednym naładowaniu zegarek? Tylko że to jest 2X i on posiada, moi drodzy, troszkę większy akumulator. Ale 3 miesiące? I nie mówię tu nic o solarze, ponieważ teraz mamy zimę i solar jest tak wydajny, że praktycznie 1%. Jeśli chodzi o solar w tym zegarku, no to nie ukrywajmy, no, zapotrzebowanie tego zegarka na energię jest tak duże, że solar nie nadąży go naładować. No a już na pewno nie w naszym polskim klimacie, w którym słońce jest głównie latem. Tak więc, ale nawet latem, podczas uprawiania sportów, ten zegarek nie naładuje się poprzez solar na tyle, aby mógł samodzielnie funkcjonować, tak jak przykładowo G-Shocki. No ale nie ukrywajmy, G-Shocki nie posiadają GPS-u, a jeśli nawet go posiadają, nie korzystają z niego ciągle, tak jak Garmin podczas aktywności. Tak więc jednak zapotrzebowanie prądu jest spore. No właśnie, jak wygląda set od zegarka Garmin Instinct? Jak wygląda set, czyli pudełeczko od Garmina Instincta Solara 1. Oczywiście Garmin Instinct nie ma znaczenia, czy to jest wersja Tactical, czy wersja Surf, czy wersja gamingowa, czy też z solarem, czy bez solara. Po prostu pudełka są w zasadzie podobne. Różnią się oczywiście nazwami. Są takie małe pudełeczka. Z tyłu mamy bardzo fajnie, bo mamy opisane, ile czasu wytrzymuje zegarek, ile powinien tak w zasadzie wytrzymać. Wodoszczelności mamy rozmiar.
Mamy podstawowe informacje oczywiście w języku angielskim oraz mamy wersję kolorystyczną, jest to akurat grafit. Pudełko jest naprawdę fajne, niewielkie, ale dobra, zajrzymy do środka. Otwieramy. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj oczywiście zegarek. Na zegarku była taka folia, tylko że ta folia już wiadomo, z racji odklejenia się, znaczy trzeba było odkleić, gdzieś tam odłożyć. No już klej nie trzyma, ale oryginalnie tak to wyglądało. Zrywa się tylko folię. Mamy oczywiście zegarek. Zegarek jest włożony w taki kartonik. Jest taka fajna gąbeczka, naprawdę fajna gąbeczka. Wygląda to naprawdę super. Zegarka nie wyciągniemy w inny sposób, jeśli nie uwolnimy go z tej oto gąbki. Naprawdę to fajnie wygląda. Mamy taką gąbeczkę i wyciągamy go od góry i mamy nasz zegareczek. No dobra, ale co mamy w pudełku? W pudełku mamy oczywiście kabel do ładowania. Jest to złącze USB. W nowych modelach, w 2X jest już złącze USB typu C, jeśli chodzi o kabel do ładowania. No i piny są oczywiście identyczne, jak w modelu Instinct 1, 2, jak również w Instinctie 2X. Czyli po prostu te kable mogą działać zamiennie. Kabel się wkłada oczywiście tutaj z tyłu. Tu jest akurat zaślepka. W moim przypadku wyciąga się zaślepkę i po prostu obojętnie, czy kabel się wkłada w ten sposób, czy kabel się wkłada o 180 stopni odwrotnie, czy tak. On po prostu wchodzi identycznie i nie ma to żadnego znaczenia na ładowanie. Ale dobrze, co mamy dalej? Dalej mamy jakąś folię. A, to chyba folia była od kabla. Dalej mamy tak, instrukcję obsługi bodajże. W kilku językach. Oczywiście polskiego tu brakuje, podejrzewam. Tak, w angielsku. Raczej tu nie jest instrukcja obsługi, tylko instrukcja użytkowania. Instrukcja obsługi jest tu. Czy jest instrukcja obsługi w języku polskim? Niestety nie ma akurat tutaj w języku polskim, aczkolwiek do tego modelu, jak w ogóle do modeli Garmina, bardzo łatwo jest ściągnąć instrukcję obsługi w języku polskim z internetu. Nie ma naprawdę, jeśli chodzi o to, żadnego problemu. No i jeszcze nam został dowód zakupu z taką oto kartą ze sklepu. Chciałem tylko zauważyć, że cena tego zegarka 1818 zł, a było to, żeby Was nie skłamać, 21 roku, czy 13, bodajże 13 styczeń 2021 roku, to powiem Wam szczerze, że strasznie ta elektronika tanieje, bo jeżeli byśmy wzięli pod uwagę cenę dzisiaj nowego tego zegarka, jeszcze można go kupić jako nowy, nie wszystkie wersje kolorystyczne, ale nieraz jeszcze coś się nam trafi ze sklepów, więc elektronika naprawdę strasznie idzie w dół. Tak wygląda set, czyli pudełko do zegarka Garmin Instinct Solar pierwszej generacji. Chcę Wam pokazać, jak wygląda podświetlenie w tym zegarku. Podświetlenie w zegarku Garmin Instinct wygląda właśnie w taki sposób. Oczywiście, jak przystało na zegarek smart, możemy sobie to skonfigurować. A robimy to w taki sposób, że przechodzimy do ustawień. Przechodzimy do systemu. Przechodzimy do możemy sobie ustawić poza aktywnością, w czasie aktywności.
Możemy sobie ustawić limit czasu oraz przede wszystkim jasność. I ta jasność nas najbardziej interesuje. Zobaczcie. Najmniej jest to jasność 5%, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100. A zwróćcie teraz uwagę, jak to wygląda. A my sobie ustawimy na 20. Tak wygląda podświetlenie tarczy w zegarku Garmin Instinct pierwszej generacji. Zwróćcie jeszcze uwagę na kąty widzenia. To też jest ważne w tego typu zegarkach. Widzicie? Z boku te kąty giną. Jakby z przodu ten kąt był o wiele większy. Widzicie? Natomiast z boku, widzicie co się dzieje? O ile z tej strony godzina jest w miarę widoczna, tak już z tej strony jest to mocno słabo. Moi drodzy, krokomierz, bardzo ważna rzecz krokomierz. Ja robiłem już testy krokomierzy na swoim kanale, ale powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o Garminy, można im naprawdę ufać. Może nie są idealne, bo nie ma jeszcze rzeczy, która byłaby idealna w 100%, a jeśli chodzi o krokomierze w Garminie, jak najbardziej super i jak najbardziej na tak. Garmin Instinct 1 i 2 praktycznie są identyczne. To naprawdę są bardzo drobne zmiany stylistyczne w wyglądzie obu zegarków. Może jest po prostu poprawiona trochę rozdzielczość, poprawione są delikatnie czujniki, ale naprawdę to są czysto kosmetyczne zmiany pomiędzy Garminem Instinctem 1 a Instinctem 2. Nie mylcie tego z Instinctem 2X, bo 2X to już jest w ogóle całkowicie inny zegarek. Nie mylcie tych pojęć. Instinct 2 a 2X. Nie mylcie tych pojęć, moi drodzy. No dobrze, moi drodzy. Tak gadu, a może czas teraz Wam troszkę pokazać funkcji tego zegarka oraz ogólnie jak wygląda menu tego oto zegarka. Zobaczcie. No i nadszedł ten czas, ta wiekopomna chwila, żeby Wam ukazać, co Garmin posiada w środku, czyli no, jego funkcje oraz widgety oraz w ogóle jak wygląda jego menu właśnie od środka. A więc ruszamy do boju. Oczywiście mamy ekran główny, który się wyświetla cały czas. Nie mamy tutaj czegoś takiego jak na przykład chwilowe wygaszanie, czy tak zwany wygaszacz ekranu. Po prostu wyświetla się nam cały czas data i godzina oraz odpowiednie widgety. Możemy je dowolnie konfigurować. Możemy sobie na przykład zamiast ciśnienia ustawić wysokość. Możemy sobie na przykład zamiast pulsu oksymetru ustawić coś innego. Ale zaraz Wam wszystko pokażę. A więc tak, ruszamy. Pierwsze co, to mamy klawiszem menu i ABC, tymi dwoma klawiszami, to są tak jakby w górę i w dół. Przechodzimy poprzez
Główne widgety, takie menu główne. Oczywiście menu główne jest dowolnie konfigurowalne. Możemy je skonfigurować na dowolny przez nas sposób. Czyli możemy pozamieniać miejscami, na przykład natężenie światła słonecznego, dalej mamy wysokościomierz, możemy to zamienić miejscami, jak tylko oczywiście dowolnie chcemy. Więc to też jest dużo zalet tego zegarka, że możemy po prostu zegarek pod siebie ustawić tak, jak lubimy. Dobrze, czyli po kolei mamy tutaj też takie rzeczy jak na przykład czujniki ABC, czyli ciśnieniomierz, wysokościomierz. No, natężenie światła słonecznego jest tylko ze względu, że zegarek posiada zasilanie solarne. W wersjach bez zasilania solarnego tego nie będzie akurat. Idziemy dalej, mamy jeszcze tak, do pewnych funkcji wymagane jest oczywiście połączenie z telefonem, czyli to jest akurat pogoda. Dalej mamy oczywiście wschody, zachody słońca. Mamy temperaturę mierzoną z czujnika, z nadgarstka, bo mamy również temperaturę mierzoną z internetu. To też jest taki widget. Mamy kompas. Mamy wschody, zachody księżyca. Bardzo fajna rzecz. Bodajże z tego co pamiętam w Garminie 2X Solar nie ma tej funkcji, trzeba ją doinstalować ze sklepu Garmina, z aplikacji Garmina. Dalej mamy nasze serduszko plus oksymetr. Dalej mamy, z tego co ja pamiętam, bo tutaj musimy akurat po tych obrazkach, mierzenie natlenienia. To jest krokomierz, kalorie. Wymagane połączenie z telefonem jest to sterowanie muzyką poprzez smartfona. To znaczy tu sterujemy zegarkiem, a w smartfonie nam się zmienia muzyka. To też jest taka fajna ciekawostka, ponieważ Garmin Instinct nie posiada możliwości wgrania Spotify'a i muzycznej aplikacji, że tak powiem. Dalej mamy odczyt wiadomości, to również wymaga połączenia z telefonem, a w tym momencie zegarek nie jest skonfigurowany poprzez Bluetooth z telefonem. Celowo specjalnie, ponieważ w trakcie nagrywania w tym momencie tego filmu byłoby tu być może wyświetlałoby mi się jakieś powiadomienia, czy nawet więcej, kilka powiadomień, a zakłóciłoby to oczywiście nasze nagranie, więc celowo postanowiłem wyłączyć Bluetooth na czas nagrania tego filmu. Ale dobra, jedziemy dalej, bo to nie jest wszystko. Dalej mamy coś takiego jak menu kołowe. Przyciskamy przycisk CTRL przez dłuższy czas. Mamy takie menu kołowe. No i dobra, mamy to latarkę, bo ja tak wam powiedziałem wcześniej, że latarki nie ma w Garminie Instinctie 1 i 2, tylko jest w 2X. No jest latarka, jest tylko, że nie ma jej tu. Nie jest to jakaś mega silna, mocna dioda, ale jest to po prostu podświetlenie ekranu. Podświetlenie ekranu robi nam za latarkę. O ile można to nazwać latarką, to jako taka latarka jest. Także nie chcę być gołosłowny, że tak powiem, albo żeby was w błąd prowadzić, ponieważ latarka jednak istnieje, ale ta latarka może nie jest to taka typowa latarka, tylko to jest taka raczej gadżetowa latarka, ale jest. Dobra. I oczywiście menu ABC. Możemy sobie te kółeczko, widzicie, dowolnie przestawiać. Mamy tak, oczekiwane połączenia, możemy sobie budzik ustawić w ten sposób, stoper mamy, no oczywiście sterowanie muzyką, możemy wyłączyć już zegarek, właśnie w ten sposób się wyłącza zegarek. Możemy sobie zarządzać oszczędzaniem baterii, zarządzać podświetleniem również, możemy sobie zarządzać, nie przeszkadzać w nocy powiadomieniami, jeśli będzie zegarek cały czas połączony z Bluetooth, żeby nas nie budził. Możemy sobie alternatywne strefy czasowe podejrzeć. Oczywiście możemy również sobie tu więcej tych widgetów dodać oraz po prostu ująć, bo jakby było nam za dużo, możemy sobie oczywiście ich ująć. Jeszcze jest jedna sprawa. O ile ten zegarek nie posiada multiband 6, czyli tak zwanego waveceptora, który synchronizuje z zegarem atomowym w celu aktualnego czasu, to
pamiętajmy, że ten zegarek ma coś takiego jak ustaw czas przez GPS. Za pomocą GPS-u możemy sobie, oczywiście na zewnątrz, bo w tym momencie znajdujemy się w pomieszczeniu i to jest niemożliwe do wykonania, możemy sobie ustawić czas, no przyciśniemy, aktywizacja satelitów, no i po prostu czas dokładnie co do sekundy się nam synchronizuje poprzez GPS. Także tego nie zrobimy, bo jesteśmy w pomieszczeniu, ale jakby tego było mało, byśmy tego nie chcieli robić po prostu, a chcemy mieć ten czas na bieżąco co do sekundy, możemy przecież za każdym razem, musimy też pamiętać, że za każdym razem, kiedy zegarek będzie połączony poprzez Bluetooth z telefonem, to automatycznie zegarek sam konfiguruje czas co do sekundy z czasem poprawnym. Również poprzez Bluetooth. Więc nie musimy tego robić ręcznie, ale możemy również połączyć przez Bluetooth i się nam skonfiguruje. No ale dobra, wychodzimy z tego, to jakby to było mało, to mamy jeszcze coś takiego jak przytrzymamy chwilkę GPS-a i mamy coś takiego jak aktywności sportowe. Czyli tak, mamy chód, pływanie na basenie, kolarstwo, bieżnia, wędkarstwo, kajak, snowboard. Jest naprawdę tego masa. Tylko teraz tak, moi drodzy, posłuchajcie. Jeśli chcemy na przykład więcej tych sportów, możemy sobie oczywiście poprzez aplikację Garmina ich tutaj dołożyć, jak również możemy sobie ich tutaj ująć, bo na przykład jeżeli korzystamy, uprawiamy na przykład 2 czy 3 sporty, to po co mamy mieć te menu, nie wiem ile tych sportów, na przykład 20 czy 30, możemy sobie ich ująć, możemy sobie ich również dodać. Niekoniecznie też przez samą aplikację Garmina, ale możemy sobie również dodać poprzez, zobaczcie, poprzez sam zegarek. Widzicie, możemy sobie wędrówkę, wspinaczkę, rower, pływanie, narciarstwo, bieg, wioślarstwo, masa sportów, ale jeśli jesteśmy leniwi, możemy sobie to poprzez aplikację dodać jeszcze prościej i szybciej niż poprzez grzebanie w menu zegarka. Może to tak wygląda. Oczywiście prócz tego typu sportów mamy jeszcze wersję, znaczy się aplikację typu odwzoruj punkt, aplikację znajdź mnie, szukaj. Po prostu chodzi tu o prowadzenie do celu. Jeśli ich tych nie ma, możemy, nawiguj, widzicie, ekspedycja, to miałem na myśli mówiąc znajdź mnie i szukaj, żebyście nie myśleli, że taka jest aplikacja. Pomiar powierzchni, też bardzo ciekawa aplikacja, już powstał na moim kanale film, tylko że z Garminem 2X, jak mierzyłem powierzchnię. Dla zainteresowanych zapraszam do odszukania tego filmu. A więc dobrze, mamy jeszcze po przytrzymaniu przycisku menu wejście do tarczy zegarka, do historii oraz do ustawień. Jeszcze Wam chcę pokazać tarczę zegarka i teraz tak, wielką bolączką tego oto zegarka jest to, że tarcze w tym zegarku są tylko i wyłącznie wgrane. Zobaczcie, jakie mamy rodzaje tarcz, bo nie mamy ich dużo, a mamy taką, mamy taką, mamy taką, mamy taką, mamy nawet taką zegarkową, taką, taką, taką. No i z powrotem mamy tą samą. I teraz tak, jest taka fajna ciekawostka, bo ten zegarek ma taką fajną zaletę, że możemy zrobić z niego pozytyw albo negatyw, jak chcemy. Zobaczcie, mamy teraz negatyw, tak? A jak weźmiemy sobie, zrobimy sobie, akurat tutaj nie jest tego tak widać, jak tu. Mamy pozytyw, tak? I możemy sobie to dowolnie konfigurować w tym zegarku. I to jest naprawdę fajne, że ten zegarek ma taką możliwość. Rzadko który zegarek ma możliwość zrobienia pozytywu i negatywu na życzenie poprzez menu. Także naprawdę duży plus, jeśli chodzi o to. Dobra, dalej mamy historię. Mamy historię aktywności, rekordów, podsumowania oraz mamy pewne opcje. Czyli możemy usunąć wszystkie, możemy zerować podsumowania. Są to oczywiście historie aktywności sportowych, naszych rekordów i tym podobnych. Już nie będziemy się w to zagłębiać mocno, ale jeszcze raz to wejdę. I mamy jeszcze ustawienia.
A ustawienia to mamy tak, ustawienia aktywności aplikacji, widgetów, sterowania, tarcz zegarka, czujników i akcesorii, mapy telefonu. Jeśli chodzi o mapę, to możemy sobie orientację kierunku, ponieważ ten zegarek o dziwo nie ma wgranej mapy. Więc żebyście nie myśleli, że mamy tu ustawienia mapy w sensie mapy, tylko ustawienie w sensie orientacji kierunku oraz punktu użytkownika oraz autoprzybliżania. O co chodzi? Zaraz Wam wytłumaczę. Chodzi o to, że jeżeli sobie wgramy przez aplikację jakąś trasę, żeby nas zegarek poprowadził poprzez tą daną trasę, to będzie nam się oczywiście mapa wyświetlała w sensie punktu, w sensie białego pola i strzałki, którędy mamy iść, po prostu podążać danym szlakiem tak zwanej kreski. Może to w taki sposób wygląda, no ale jest to również mapa, która może nas doskonale do celu zaprowadzić, jeśli chodzi o wędrówki. Mamy oczywiście konfigurowanie telefonu, jeśli chodzi o powiadomienia, o parowanie, bo parujemy zegarek z telefonem właśnie poprzez wejście w ustawienia. Inaczej się nie sparuje nam zegarek z telefonem, to mówię Wam od razu. Również o tej nawigacji, co krótko mówiłem, możemy sobie ustawić ekrany danych, że możemy mieć na przykład zakres wysokości, możemy mieć właściwie 4 ekrany dowolnych danych, które będą się nam wyświetlać podczas nawigacji, czyli naszego prowadzenia nas do celu poprzez zegarek. Możemy sobie oszczędzanie energii włączyć. Możemy sobie oczywiście wejść w system. W systemie mamy język, bo zegarek nie posiada tylko języka polskiego i angielskiego. Możemy sobie aktualny czas sprawdzić, tak jak powiedziałem wcześniej, podświetlenie, dźwięki poustawiać sobie na przykład, żeby nam nie przeszkadzać w danych godzinach, te skróty klawiszowe porobić, autoblokady, pozmieniać jednostki, pozmieniać formaty, czy zapis danych ma być inteligentny, czy tryb USB ma być przez pamięć masową. Możemy sobie również zresetować oraz zaktualizować całe oprogramowanie w zegarku. I teraz taka ciekawostka, zegarek aktualizuje się sam, czasem poprzez Bluetooth, jeśli będzie połączony z telefonem, a czasem po prostu aktualizuje się sam. Tak po prostu, nie wiem czy on łapie GPS, powiem Wam szczerze, że nie wiem jak to działa. Ale on dostaje automatycznie co jakiś czas sam aktualizację, nawet nie będąc połączonym z telefonem, pisze, został zaktualizowany system do wersji takiej. Także to jest dla mnie, moim zdaniem, trochę ciekawe, jak oni to robią, ale tak to działa. Co tu jeszcze z tych ciekawostek jest to, że możemy na przykład po przyciśnięciu przycisku na szybko mamy dyscypliny sportowe oraz aktywności GPS-u, natomiast po przyciśnięciu dłużej od razu zegarek nam łapie GPS. Jeśli chodzi o Fenixa, nie mamy takiej możliwości, takiej funkcji, żeby nam zegarek złapał GPS po przytrzymaniu przycisku, a już w instynktach ta funkcja jest. Oczywiście GPS-u nam nie złapie, dlatego że jesteśmy w pomieszczeniu. Co tam jeszcze? Możemy jeszcze sobie po przyciśnięciu i przytrzymaniu przycisku set przez dłuższy czas ustawić czas przez GPS na tak zwany szybko. Poprzez przytrzymanie przycisku ABC dłużej mamy oczywiście szybkie wezwanie menu ABC, czyli kompas, barometr oraz wysokościomierz. To jest, mamy akurat barometr, mamy kompas, a tu mamy właśnie kompas z wysokościomierzem, czyli mamy już takie połączenie, tak zwany tak zwana busola, czego akurat nie mamy w Fenixie, a szkoda. To pokazuje, że Fenix jednak jest zegarkiem stricte takim bardziej nastawionym na takiego codziennego użytkownika, a nie na użytkownika takiego bardziej na wyprawy czy coś, aczkolwiek Fenix ma cyfrowe mapy kolorowe, więc jak najbardziej tak, no ale brakuje mi w Fenixie właśnie wywołania GPS-u, czy też funkcji tego typu busoli, jeśli o to chodzi. Po przytrzymaniu menu, no to będzie menu, tak jak Wam pokazywałem, a po przytrzymaniu górnego przycisku będzie menu kołowe. Aha, jeszcze taka ciekawostka, zegarek Garmina Instincta pierwszej generacji nie posiada płatności
zbliżeniowych, czyli nie możemy płacić zegarkiem. Garmin drugiej generacji, taki sam, tylko że dwójka, posiada jak najbardziej i 2X również posiada te płatności jak najbardziej. Czyli ta pierwsza wersja jest taka troszkę, jeśli chodzi o to okrojona. Aczkolwiek są to zegarki bardzo podobne, prawie identyczne, jeśli chodzi o funkcje. Po prostu menu jest inne jest wykonanie, lepszej jakości są czujniki, wiadomo, w lepszej wersji zegarka, większa bateria, no i design jest inny, ale ogólnie rzecz biorąc zamysł tych zegarków jest taki sam. Jeszcze Wam pokażę te gniazdo ładowania, bo ja tak mówię i mówię przez ten film dzisiaj o tym ładowaniu, bo muszę to wyjąć, a to nie jest takie wciśnięte troszeczkę, wiecie. Zaraz to wyciągnę. O, udało mi się wyciągnąć. Zobaczcie, tak wygląda gniazdo ładowania, a używam zaślepki, zresztą nie tylko ja używam, ale wiele różnych użytkowników tych zegarków używa, żeby po prostu nie zbierał się brud. O ile, zobaczcie, to nam nigdy nie zardzewieje, ponieważ to jest naprawdę dobrej jakości, te gniazdo, te złącze, tylko chodzi tu o to, że mamy tutaj taką szparę, nie? Zauważyliście to? I w tą szparę wchodzi nam ta gumka, widzicie? Więc teraz, jeśli nie będziemy tego używać, no to no nie ukrywajmy, ale po dłuższym czasie ta szparka zajdzie nam mega brudem, przeróżnym brudem. I teraz tak, ja sobie nie wyobrażam dłubać tego szpilko, czy tam igło, bo po co? Po co, skoro coś takiego kosztuje 5 zł? Oczywiście tego nie ma oryginalnie, mówię Wam od razu, żebyście nie myśleli, że to jest oryginalnie. To jest nieoryginalnie, to jest raczej od naszych chińskich przyjaciół, ale można to bez problemu kupić również u nas za przysłowiowe 5 zł. Tak więc myślę, że warto. Oczywiście są tego zwolennicy i przeciwnicy, my się nie będziemy spierać, bo każdy ma prawo do własnego zdania, ale ja mówię to z własnej perspektywy, jak to właśnie wygląda. No i to chyba tyle, co bym chciał Wam już powiedzieć na temat funkcji czy menu tego oto zegarka Garmina Instincta pierwszej generacji. Fajna rzecz, świetna rzecz i w miarę dobre pomiary. Także Garmin jest super. Na zakończenie tego filmu chciałem jeszcze podziękować mojemu najlepszemu kumplowi od zegarków, Marcelemu, za udostępnienie zegarka Garmin Instinct pierwszej generacji na poczet tego filmu. Marceli, jesteś wielki, wiesz o tym. Bez Ciebie nie powstałaby masa filmów na moim kanale. Moi kochani, Wam również dziękuję za oglądanie oraz zapraszam na następne filmy testów oraz porozmawiajmy o zegarkach. Trzymajcie się, hej!